To jestem ja, Brunonson, witam Was serdecznie. To jest mój przyjaciel Chris. Przyjechaliśmy from the bus do Kosowa. Na pierwsze spotkanie z Kosowem wybraliśmy Prizren, starą stolicę i podobno najładniejsze miasto w kraju. Spędziliśmy tam 2 dni, odwiedzając najciekawsze zakątki miasta. W pamięci na pewno zostanie mi panorama z zamku, bo jest to jeden z najładniejszych widoków, jaki widziałem. Prizren jak na dłoni widać skomplikowaną spuściznę historyczną, ale dzięki temu można też zobaczyć sporo interesujących zabytków z pogranicza kultur i religii. Z drugiej strony podobała nam się świetna atmosfera, przyjaźni mieszkańcy i dobra kuchnia. Teraz pora ruszyć dalej. A my teraz przenosimy się do Prysztiny. Do stolicy. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. No i dotarliśmy do Prysztiny. Prysztina, najmłodsza stolica europejska, powstała w 2008 roku, a za nami napis Newborn, czyli taka instalacja artystyczna, ale o głębszym znaczeniu, ponieważ dla Kosowian jest to symbol nowej tożsamości narodowej. Prysztina, podobno najbrzydsza stolica, razem chyba z Podgoricą, ale postaramy się pokazać Wam ją z najlepszej strony. Tak, w taki sposób, że na pewno będziecie chcieli tutaj przyjechać, bo już zdążyliśmy się przebiec wczoraj i wcale nie jest tak źle. Może nie należy do najpiękniejszych, ale sporo tutaj się dzieje i na pewno warto ją odwiedzić. Także Newborn, New Us, New Prysztina. Zapraszamy. Oglądajcie. Prysztina, najmłodsza stolica europejska. No właśnie, stolica nowego kraju, Newborn, czy Republika Kosowa to w ogóle jest kraj? Zdania są oczywiście podzielone i wzbudzają lokalnie wiele emocji. Oficjalnie Kosowo uznało 98 państw, w tym 23 z Unii Europejskiej, włączając Polskę, oraz 24 kraje NATO. Serbia, która ze względów historycznych uważa je za część własnego państwa, oczywiście nie akceptuje takiego stanu rzeczy. Spór de facto jest nierozstrzygnięty, a sytuacja pomiędzy rządami i obywatelami obu krajów jest nadal napięta. Niewątpliwie w uzyskaniu niezależności Kosowa pomogły Stany Zjednoczone. W mieście zostały upamiętnione pomnikami kluczowe osobistości rządu USA biorące udział w tym procesie. Ówczesna sekretarz stanu Madeleine Albright i prezydent Bill Clinton, który doczekał się nawet własnego narożnika na głównej arterii miasta. Aktualnie kraj administrowany jest przy pomocy misji ONZ i wojsk NATO. Ja natomiast chcę Wam pokazać stan, jaki jest obecnie, jak wygląda Prysztina od środka i to, co widzę odwiedzając to miejsce, bo w całym tym kontekście uważam je za niesłychanie ciekawe i z punktu widzenia turysty warto ją odwiedzić. A to główna oś przecinająca miasto, tak zwany bulwar Matki Teresy. Bardzo długi deptak z wieloma kawiarniami, sklepami, no i takim miejscem, gdzie wszyscy się spotykają. Dlaczego Matka Teresa? Matka Teresa jest postacią kultową, zarówno w Albanii, jak i tutaj w Kosowie i również w północnej Macedonii. No dlatego, że Matka Teresa urodziła się w Skopie, ale z pochodzenia była Albanką. Także mamy tutaj bulwar Matki Teresy, katedrę Matki Teresy i parę innych miejsc, nie tylko w samej Prysztinie. Ten deptak zaczyna się placem Skanderbega i mamy na tym placu 2 pomniki. No oczywiście mamy pomnik Skanderbega, bohatera narodowego, ale również drugi tutaj Ibrahima Rugowa, czyli pierwszego prezydenta wyzwolonego Kosowa. Naprzeciwko pomnika
Nie mogę tu za bardzo filmować. Są budynki rządowe, więc tak szybciutko przelecimy i cała administracja właśnie w tym wysokim wieżowcu, cała administracja państwowa. Chris, a co to jest? A to są... Czy to jest poroże, które on tam ma... Tak, ten Gieroj Tak? ma na Gieroj. swoim hełmie. To jest poroże jakiejś kozy albo jelonka, trudno powiedzieć. Chyba kozy, no bo jelonki raczej nie mają takich. Tu mamy tak. To... Tu jest jakiś śrub zrobiona. Ze śrub, z jakichś Czyli to jest, stopów. rozumiem, że to jest instalacja artystyczna. Tak, dokładnie. A tu masz z łańcuchów rowerowych i ze śrub. Z łańcuchów Kawałkami rowerowych. Tak, to jest O, wszystko to z dobre. łańcuchu rowerowego. Każda z 3 głów kus jest zrobiona w inny sposób. No okej. Fajnie to wygląda. Jeszcze jest podświetlone wieczorem. Tak. Instalacja. Instalacja nowoczesna. Instalacja historyczna. Bulwar Matki Teresy to deptak, gdzie spotykają się mieszkańcy i turyści. I my się zaraz też spotkamy pewnie na jakiejś kawie ze sobą. No, zwłaszcza, że jest godzina popołudniowa. Jest godzina popołudniowa. Tutaj po prostu jest kultywowany slow life. No, się nikomu nie spieszy, dzieci się bawią, rodzice piją kawkę. A propos, Matka Teresa. Matka Teresa, tak. Zajrzymy, to jest dobry moment, żeby zajrzeć do Matki Teresy. Spacerujemy sobie tutaj bulwarem, ale trzeba powiedzieć, że tu w bocznych uliczkach i to właśnie akurat tu, widzisz, pamiętasz? No na przykład tutaj, Tak. to jest podświetlone. Dokładnie. żarówkami. Wczoraj sobie pochodziliśmy wieczorem, no i zgodnie musimy przyznać, że knajpy, bary, kawiarnie mają tutaj fantastyczne i głównie pod względem wyglądu. To są przerobione kamienice, domy przerobione, partery domów przerobione na bardzo duże kawiarnie z wielkimi tarasami. Niektóre są w ogrodach, w podwórkach. Drzewa rosną w środku między stołami. Każda jest inaczej urządzona. Tam nie ma stolików od dostawców piwa, nie ma brandingu, jedynie co to, chyba widzieliśmy kawę tylko. No tak. Tak, piękne meble, welurowe kanapy, w każdym barze inny rodzaj mebli, no po prostu super. I tu potwierdzam to, co czytałem, że może Prysztina nie jest najpiękniejszym miastem, ale na pewno ma charakter i na pewno ma klimat. I temu klimatowi człowiek się od razu poddaje. A to jest bardzo fajna knajpka Le Jardin, w której wczoraj byliśmy wieczorem i tutaj był bardzo, bardzo fajny koncert na żywo. Także takich knajp jest w ogóle sporo, więc trzeba tylko dobrze się rozglądać i na pewno znajdziecie swoje ulubione miejsce. No teraz dopiero widać, jak się przepięknie opaliłem. Rękawki, no cudownie. Pora odwiedzić najstarszą część miasta, w której znajduje się dosłownie kilka historycznych budowli, a w tym największy meczet w mieście. Prysztina posiada kilka ładnych zabytków, a to jest jeden z nich. Ten budynek to meczet sułtana Fatiha, meczet pochodzący z XV wieku, ponieważ zbudowany został w 1460-61 roku. Mieliśmy prywatne zwiedzanie, bo został otwarty specjalnie dla nas.
tutaj przy murze meczetu. Zaraz naprzeciwko znajduje się wieża zegarowa historyczna, no ale mamy pecha w tym przypadku. Wieża zegarowa zasłonięta, ponieważ no, w remoncie. Ale pokażę Wam, jak wygląda przynajmniej na zdjęciu. Stara część miasta jest naprawdę niewielka, a tu właśnie widać wieżę jeszcze przed remontem. Prisztina stale się rozwija, więc pora przekonać się, jak wyglądają nowe dzielnice. Zobacz, Chris, trafiliśmy na taki parking w ogóle pośrodku niczego, ale tutaj bardzo ładnie widać połączenie starego z nowym. Te klasyczne domki z czerwonymi dachami kontrastują z apartamentowcami tutaj właśnie i wieżowcami, czyli to jest ten Manhattan właśnie prysztiński Manhattan. I tutaj mamy z tyłu też halę sportową z czasów z głębokiego socrealu, a obok, proszę bardzo, nowoczesny stadion piłkarski, pewnie wszelkiego różnego innego znaczenia do wszystkich innych gier. Spacerując po nowej dzielnicy, żeby Wam pokazać właśnie, jak tutaj się buduje, o właśnie, trafiliśmy, słuchajcie, bez żadnego przewodnika, na dworzec główny w Prysztinie, który wygląda... Tak. No tak, wygląda. 2 razy dziennie jeżdżą tutaj pociągi z Prysztiny do miejscowości Peja, a miejscowość Peja znana jest z czego? Z piwa. Z piwa. No, to akurat wiedzieliśmy. Dokładnie, tak. Zobacz, Chris, jak tam się dużo buduje, nie tylko tu, ale tam też jakieś ciągle nowe, a z tyłu widać góry. Tam jakiś tutaj jakiś szkielet stoi. Każde wzgórze jest zabudowywane. Tak. Często wcinają się właśnie we wzgórza w skarpy. Po kolei są budowane, wiesz, kolejne apartamentowce lub biurowce. Tak jak tutaj, kaskadowo. Do góry, dokładnie. do góry, do góry, do góry, do góry. Nowe, a po drugiej stronie ulicy stare i to bardzo stare, a pomiędzy Bill Clinton. Nie ma to jak wejść w boczną uliczkę i trafić na targowisko. Czyli nasz popularny zieleniak. Tak, ale tutaj od razu wchodzisz w strefę takich zapachów, aromatów, te papryki, te pomidory. Jakby Makłowicz powiedział. Tak, Panie Robercie, pozdrawiamy. Te pomidory. Te ogórki, wszystko takie dojrzałe i pachnące. Dojrzałe, te sałaty, no ekstra, naprawdę ładnie to wygląda, a nawet nie wspomnę o cenach. Ile my przepłacamy w kraju? Nie wiem, no 50 centów tutaj kilogram porządnego pomidora kosztuje. No właśnie. Czyli no comments. Czyli 2 zł z kawałkiem. Ale zapach. Pomidory po 70. Ja to chyba naprawdę przyjdę na zakupy.
O. Be careful. Ty nie, Chris, ty nie zdarą. Do you want to set? Yes, I That's a launch. Może z tych tutaj. No tak wystarczy. Tak, tak. How much? 80 cents. 80 cents, yeah. To weź już do 1 euro. 80. Thank you. Bye, bye, bye. Jemy? No ja tobie nie. A, dziękuję. Jaki serwis. Co, 80? To ile było? Prawie kilo? Nie wiem, nie zwróciłem uwagi na No to. to chyba kilogram. 80 centów Rozłupać ci, czy będziesz- za morele. Rozłup mi proszę. Ponieważ nie mogę gryźć, ale już się tłumaczę dlaczego. Dawaj się, trzymaj. Zniknęła 8 Smacznego. i dopiero parę dni temu, od paru dni mogę otworzyć usta w pełnej szerokości. Ale muszę jeszcze uważać, żeby nie nagryzać jakichś twardych rzeczy, dlatego Chris tutaj mi ładnie przepołowił. To nie to, że Chris jest taki uczynny, tylko właśnie z tego jednego względu mam pięknie tutaj umytą i przepołowioną morelę. Smacznego. No ale co, może być? O, widzisz, kurde, tego nie zauważyłem. Dlatego był taki uśmiechnięty sprzedając. No właśnie, ale smaczna. Smaczne. A oto najsławniejszy budynek w Prysztinie. No nie wiem, czy bardziej sławny, czy niesławny, bo uznany został jakiś czas temu za najbrzydszy budynek na świecie. No, o jego piękności czy brzydocie musicie zdecydować sami. Ja nie umiem sobie wyrobić zdania, no ale jest na pewno oryginalny i przykuwa uwagę. W środku biblioteka posiada 6 kondygnacji, w tym 4 podziemne, 2 czytelnie na ponad 600 osób, 2 sale teatralne i pokoje naukowe. Charakterystyczny, nieco kosmiczny wygląd budynek zawdzięcza 99 kopułom stylizowanym na tradycyjne albańskie nakrycie głowy, a ściany pokrywa metalowa siatka. Jak Ci się podoba budynek biblioteki? Uznany za najbrzydszy na świecie? Wiesz co, no nie spotkałem się jeszcze z tego typu architekturą. No jest na pewno niesamowity. Nie wiem, jak go nazwać, czy to jest współczesny, modernistyczny, czy brutalistyczny. A w ogóle ta siatka, czy tam to kratowanie jest po prostu niesamowite. No podobno na otwarciu któryś z notabli zapytał, dlaczego rusztowanie nie jest zdjęte. No to dobre. Gdzieś czytałem. No to fajne. Na pewno ten budynek nie pozostawia nikogo obojętnym, tak. a przy okazji rozsławia Prysztinę.
Tuż obok gmachu biblioteki i na terenie kampusu uniwersyteckiego stoi nieukończona cerkiew Chrystusa Zbawiciela, Sobór Chrystusa Zbawiciela. Budowa rozpoczęła się w latach 90., do dzisiaj nie została ukończona i to jest kolejny przykład sporu narodowościowego między Serbami i Albańczykami i sporu religijnego. Albańczycy uważają, że to jest samowola, Serbowie chronią się tym, że ta świątynia ma charakter typowo religijny. Niemniej jednak w zeszłym roku została tutaj odprawiona pierwsza uroczystość religijna w niedokończonym budynku. Ale dalej spór trwa. Kto ma rację? Jak zwykle pewnie prawda leży po środku. Największym budynkiem sakralnym w Prysztinie i budynkiem, który jest widoczny właściwie z każdego miejsca, jest ta katedra katolicka pod wezwaniem lub imienia Matki Teresy. Zobacz, tam byliśmy. To są te nowe dzielnice. W ogóle stąd dopiero widać ten podział. Tutaj te małe domki, no małe z tej perspektywy, z czerwonymi dachami, to jest ta starsza część. A tutaj... A przed nami roztacza się cały ten Manhattan. A to jest całe, o właśnie, to wszystko tutaj to jest ta część nowoczesna. Starą zabudowę, a z tej strony z kolei same blokowiska, blokowiska komunistyczne. A tam dalej to już są nowoczesne, tak, nowoczesne apartamentowce. No i tutaj to. Biblioteka. Tak by się chciało powciskać tutaj te przyciski, te kulki. Wieje wiatr. Ja jestem na wieży katedralnej, katedry Matki Teresy. Tak wygląda miasto z góry. Mnie się bardzo podoba. Atmosfera na dole bardzo fajna. Dużo się tutaj inwestuje, dużo się buduje. To jak jest na dole, to musicie ocenić sami, czy Wam się podoba, czy nie. Ale moim zdaniem przepięknie położone miasto w Górach Dynarskich, w Dolinie Kosowe Polie. Można tutaj odpocząć,
i się dobrze zabawić. A my tymczasem dziękujemy Wam za wspólną wycieczkę po Kosowie, Bardzo dziękuję. po Prizrenie i po Prištinie, najmłodszej stolicy europejskiej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to tutaj w tym narożniku, gdzie Chris ma łokieć, trzeba zasubskrybować mój kanał. Klikajcie. I przyjeżdżajcie. Przyjeżdżajcie, bo jest fajnie, tanio. Można tutaj sympatycznie. Tak, sympatycznie. No i wszystko nam się podobało. A czy Wam się nie podobało? Ocenicie sami, a jeżeli nie, to od razu przejdźcie do następnego filmu i zobaczycie inne miejsce, w którym byłem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. Pa. Chodź z tej strony, bo ja mam tu mikrofon. O. Bulwar Świętej Teresy. Dlaczego ja ciągle mówię Świętej Teresy? No, okej, ale to jest Matka Teresa. Ulica, właściwie bulwar Świętej Teresy. I wytrąciłeś mnie z równowagi. Nie ma to, Chris, jak paść na targowisko, gdzie się wariuje kamera. Te pomidory. Jakby Makłowicz powiedział. Tak, panie, jak ma na imię? Robercie. Robert Makłowicz. Dobra, panie Robercie, pozdrawiamy. Nowe, a po drugiej ulicy, stronie, największą wyścigi samochodowe. Moi drodzy, tak wygląda... Czekaj, jeszcze tutaj jest większe. O, tak zrobimy. No, wybiła godzina. Ta świątynia została zbudowana jej. No nie, tego nie wykorzystam. No raczej. Oto po skryptum Naszego wyjazdu. O, kamera się Nie trzęsie. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał, że... To wszystko tak pięknie się zakończy. Nie. Dzisiejszą kolacją. Nie, ja nie mogę tego nagrywać.